Cześć, tu Valencianistas z AppGalery Polska. Tydzień temu jeden z graczy poprosił mnie o wideo z wydarzenia Azure Town Heist granym na mojej farmie. Jak widzicie, konto jest bardzo słabe. 177 milionów mocy, jestem w drugim tysiącu graczy w State 106. Podstawowy fioletowy sprzęt naczelnika. Nie zaglądałem tu po rozbiciu poziomów fioletowych i niebieskich na drobne, więc to, jak to tutaj wygląda, jest dla mnie też swego rodzaju niespodzianką. Ale widać, że nie ma tutaj nic specjalnego. Gdy pójdziemy dalej w sprzęt bohaterów, tutaj również nie zachwycę Was super wyposażeniem. Podstawowy fioletowy, jeden złoty i jeden niebieski. Nic szczególnego. Nic, czego ktoś w Azure Town Heist powinien się bać. Jeżeli chodzi o wojsko, to na szczęście w błękitnym wydarzeniu Gigacorp użycza swoich żołnierzy, bo jak sami widzicie, zarówno poziom wyszkolenia, jak i ilość nie zachwyca. Wystarczy powiedzieć, że żołnierzy nie starcza do puszczenia 6 pełnych marszów. To daje już dosyć spory obraz, w jakim zapuszczonym stanie jest to konto. Ale o to chodzi. Do tego ono jest stworzone. Jeśli chodzi o badania, to też sporo tutaj brakuje. Jako że to konto przeznaczone jest do zbierania surowców, to główne badania, które zostały w nim zakończone, to te związane ze zbieractwem. Swoją drogą w ostatnim czasie też był z tym problem. Brak czasu. VIP 8 więc standard dla graczy free to play i aż jeden dzień logowań z rzędu. Ostatnio byłem na tym koncie 10 dni temu, puszczałem randomowe ataki na stolicę. I jeszcze krótki rzut na medale, tych prawie brak. Te, które tu są, na pewno macie w swojej kolekcji, ponieważ są za jakieś podstawowe rzeczy typu wzięcie udziału w Reservoir Raid czy zrobienie radaru. Chciałem jak najbardziej odwzorować statystyki graczy kompletnie free to play, więc zostałem przy talentach ekonomicznych, bez żadnych buffów z plecaka i z niedokończonym poziomem naczelnika. Jak został kiedyś, tak jest do teraz. To nawet lepiej, bo lepiej odwzorowuje taktykę, którą proponuję słabszym graczom. Wyznaczanie bohaterów na tym koncie również leży i kwiczy, jak cała reszta. Jestem pewny, że gdy jesteś w miarę sensownie zrobioną plazmą drugiego poziomu, to będziesz w stanie spokojnie wywalić mnie z każdego pola gazowego, na jakim moglibyśmy się spotkać. Teraz na szybko bohaterowie, bo to oni odpowiadają głównie za statystyki. W naszym państwie od co najmniej 3 tygodni mamy generację 11. Mówię co najmniej, bo nie jestem pewny, czy czasem nie od miesiąca, ale w zasadzie to kompletnie nie ma znaczenia. Na tym koncie nie ma G11. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że pierwszym i jedynym złotym bohaterem jest Medi, zrobiona ze stref plagi. Większość fioletowych bohaterów również jest generałami, ale nie wszyscy. No i na dole mamy całą listę braków, jest ich dosyć sporo. Okej, poznałeś więc już moją moc, szczegóły sprzętu naczelnika, sprzętu bohaterów, samych bohaterów, badania, które zostały zrobione i które nie zostały zrobione na tym koncie. Więc które miejsce przewidziałbyś w dzisiejszym wydarzeniu, biorąc pod uwagę, że wszystkich graczy na mapce będzie w sumie ponad 300? Dodajmy jako ciekawostkę, że w pewnym momencie gry w wydarzeniu Azure Town Heist moje marsze nie były w stanie pokonać zakażonych. Ale udało mi się pokonać pole gazowe gracza z 18 poziomem kwatery głównej. Nie jestem z tego zbyt dumny. Zaczynajmy. Przyspieszyłem wideo 1,5-krotnie, żeby nie zanudzić Was totalnie. Chociaż 20 kilka minut ze mną i to w dodatku o dość późnej porze może skutecznie pomóc na bezsenność. A więc początek. Zostaję tam, gdzie przyniosła mnie gra. Lekka korekta w górę, żeby nie być kompletnie przy granicy mapki, bo wtedy jednak marsze są trochę dłuższe do wszystkich pól gazowych. Taktyka atak na pola, zebranie gazu, atak na kolejne pola. W międzyczasie staram się znaleźć zakażonych, póki jeszcze moc tkwi w bohaterach. Zostawiam jeden wolny marsz do ataku zakażonych i systematycznie staram się znajdować surowce gazowe, które wypadają z pól po ich pierwszym przejęciu. Jest to dość żywa gra, bo jak wszyscy wiemy, wydarzenie jest dosyć krótkie, a na darmowe beczki z gazem zawsze jest duży popyt. Nawet mając w pobliżu niezajęte pole gazowe, staram się go nie ruszać, by mieć chociaż jeden wolny marsz. Zwłaszcza na początku przydaje się on, żeby rozbudować talenty w wydarzeniu.
Nie za bardzo jest tutaj co dużo opowiadać, ale postanowiłem, że wrzucę całą walkę, aby pokazać, że powoli, systematyczną grą można nie być ostatnim w Azur Tannheist. No dobra, może nie o to mi chodziło. Można punktować w błękitnym ataku, można się dobrze bawić, walczyć albo farmić. Każdy musi wybrać swoją drogę. Ale jak wspomniałem we wcześniejszym wideo, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Trzeba pamiętać, że przy zielonych polach gazowych pierwszego poziomu zakażeni będą również pierwszego poziomu, więc może nie tyle co trudniej, co po prostu dłużej trzeba ich zabijać, żeby osiągnąć zadowalający nas poziom talentów. Pamiętaj, nie każdy musi mieć wymaksowany talent w Azur Tannheist. A właśnie, jeśli jesteśmy przy zakażonych. Zwróć uwagę, że masz dwie możliwości wyszukiwania zakażonych. Pierwsza, latasz jak oszalały dookoła swojej osady szukając zakażonych. Ta metoda ma swoje wady i zalety. Wadą na pewno jest fakt, że możesz w łatwy sposób ominąć niechcący zakażonego i wtedy szukasz dalej. A czas mija. Zaletą jest jednak, że rozglądając się zazwyczaj w swojej najbliższej okolicy, wyszukujesz zakażonych, którzy są blisko ciebie. A więc masz stosunkowo krótki czas marszu, więc możesz zabić więcej zombie. Drugi sposób, na który wcześniej nie zwróciłem uwagi, a jest dużo prostszy. Zajmuje zdecydowanie mniej czasu na znalezienie zombie, ale czasami, gdy blisko wokół ciebie nie ma już zakażonych, to potrafi znaleźć ci takiego, który nie jest jeszcze zabity przez nikogo, ale jest bardzo daleko. Także masz nawet minutę marszu w jedną stronę. Nie mówię nawet o sytuacji, gdzie wyślesz marsz, a w połowie czasu zorientujesz się, że ktoś ci już go sprzątnął i wracasz z niczym. Wystarczy kliknąć na ikonę, w której zbiera się punkty doświadczenia, które później wymieniasz na talenty, a następnie w lewym górnym rogu kliknąć Przejdź, aby gra automatycznie wyszukała ci jeszcze żywego zakażonego. Jak widać, początek wydarzenia był dla mnie dość nudny, nie za wiele się działo, ale z drugiej strony miałem niemałe problemy, żeby znaleźć jakichkolwiek zakażonych i podrasować swoje punkty doświadczenia. Otoczony przez plazmy 6, 7 i 8 poziomu, nie za bardzo miałem czym konkurować, więc po prostu, jak to mówią, siedziałem cicho, może nikt nie zauważy. Żartuję. Mapka jest duża, jak na około 300 graczy i jest dużo pól gazowych, które w ogóle nie zostały i nie zostaną wykorzystane. Inna sytuacja byłaby, gdyby graczy było około 500 czy nawet 1000, jak to miało miejsce w pierwszych odsłonach tego wydarzenia. Jak już pewnie zdążyłeś zauważyć, nie wysyłałem marszów do wybuchowych pól gazowych. Mając 5 i tak bardzo słabych marszów w budynkach, mogłem przygotować tylko jeden, 6, najsłabszy z najsłabszych. Bez wysyłania marszu do walki wiemy, jaki byłby wynik w konfrontacji z innymi graczami. Więc nie widziałem większego sensu w wysyłaniu marszu do ataku. Ale o tym będzie jeszcze później. Teraz chciałbym wrócić jeszcze do kwestii talentów. Jak widać co jakiś czas pierwszy talent, gdzie do wyboru było 1080 dodatkowego gazu na minutę albo 1500 dodatkowego gazu za zabicie zainfekowanego, wybrałem to pierwsze. Ma to ścisły związek z tym, co powiedziałem przed chwilą. Mapka jest duża, a pól z gazem jest więcej niż graczy. Wystarczy znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce, żeby nie być wyrzucanym z kolejnych pól gazowych. Czy mi się dziś poszczęściło? Być może. Chociaż dalsze koleje dzisiejszego spotkania mogłyby powiedzieć co innego, ale nie uprzedzajmy faktów. Masz dwa wyjścia. Albo farmisz, albo zabijesz zakażonych. Biorąc pod uwagę, że ciężej jest wyszukać 5 zakażonych naraz, niż znaleźć 5 farm, które będziesz mógł utrzymać, wybrałem łatwiejszą drogę i talent górny. W przypadku drugiego talentu już nie byłem taki pewny. W odniesieniu do mojego głównego konta wybór wydaje się jasny. Dużo tam walczę i marsz powiększony o 12 000 żołnierzy może dużo zmienić. Tutaj jednak 25% przyspieszenie marszu mogłoby zdziałać więcej, biorąc pod uwagę możliwości okradania innych z wypadających z pola gazowego beczek z gazem. Niemniej jednak, tak samo jak na głównym koncie, tak tutaj zdecydowałem się jednak na powiększony marsz. Czy dobrze zrobiłem? Czy może jednak powinienem wybrać szybszy marsz? Wszak nie mam tutaj za wielu skórek marszu, więc tempo marszu jest iście ślimacze. Ciężka decyzja? Obejrzyj do końca. Zobacz, gdzie gra znalazła mi zakażonego za pomocą automatycznego wyszukiwania.
ponad 45 km, czyli 45 sekund marszu w jedną stronę. 1,5 minuty bez jednego marszu i tylko mała szansa, że ktoś w międzyczasie nie zabije tego zakażonego. Dlatego najlepszym sposobem jest połączenie obydwu taktyk ataku zainfekowanych. Najpierw rozglądasz się dookoła siebie i swojego najbliższego otoczenia, a dopiero później korzystasz z wyszukiwarki zombie. Trzeci i ostatni talent, który udało mi się dziś odblokować, dotyczył 5000 jednostek gazu na minutę. Oczywiście są dwie możliwości. 5000 jednostek gazu za udane przejęcie pola gazowego lub 5000 jednostek gazu za nieudane przejęcie pola, czyli po prostu porażką w ataku. Jako że nikt nie lubi wynagradzać się za porażki, tak i tutaj wybrałem górny talent. Dlaczego? Dlatego, że pól jest więcej niż graczy. Bla bla bla, słyszałeś już to dzisiaj kilka razy. Ale to prawda. Jeśli znajdziesz swoje miejsce na mapie, to spokojnie raz na minutę możesz atakować nawet puste pola gazowe, by zdobyć 5000 jednostek do swojego rankingu. Wraz z upływającym czasem i być może utratą pól gazowych drugiego poziomu przez graczy wokoło mnie, zaczęło robić się interesująco pod względem militarnym. Początkowo nieśmiało, a później już częściej zacząłem tracić pola gazowe. Mając świadomość, że nie jestem w stanie ich odbić, a przynajmniej nie za pierwszym, drugim czy piątym razem, mamy po raz kolejny 2 wyjścia. Pewnie zastanawiasz się, czy zawsze są 2 wyjścia. A więc odpowiem, że prawie zawsze. Czasami są 3. Jednego nie ma. Gdy jest jedno wyjście, to masz po prostu drogę, którą musisz podążyć. Musisz, bo innego wyjścia nie ma. A więc staram się pokazać Ci, że kilkoma lub czasami kilkudziesięcioma atakami jesteś w stanie odbić pole gazowe gracza, który jest trochę silniejszy od Ciebie. Oczywiście pod warunkiem, że jesteś na tyle blisko, że następujące po sobie ataki będą nadchodziły szybciej niż czas leczenia wojska rywala. Tak, ten zielony pasek z topniejącym czasem to sekundy, w których marsz przeciwnika wyleczy się w 100%. Pasek za każdym atakiem wraca do 20 sekund i odlicza do zera, więc jeśli zadajesz przeciwnikowi jakiekolwiek obrażenia, pasek się odnawia i rywal z każdym Twoim atakiem będzie miał coraz mniej wojska na polu gazowym. Sam musisz zdecydować, czy to ma jednak sens. Stracisz wielu bohaterów, na chwilę, aż ich czas regeneracji minie, ale nie ukrywajmy, że przy niskich poziomach pól gazowych rzadko można spotkać napakowanych graczy, którzy będą chcieli gnębić słabszych. Oni wolą być bliżej środka. Więc tutaj taktyka na atakowanie w kółko i fółko może mieć sens i nawet przynieść korzystne rezultaty. Dziś udowodniłem to kilkukrotnie. Ważne jest jednak, aby przeciwnik miał na danym polu gazowym słabych bohaterów z niskiej generacji lub niskiego poziomu. Jeśli ranisz rywalowi kilkaset lub kilka tysięcy żołnierzy, to takie ataki nie mają sensu. I już prędzej znudzony rywal sam opuści pole gazowe w poszukiwaniu lepszych wrażeń. W moim przypadku byli to słabi bohaterowie, a nawet sytuacja, kiedy rywal nie miał już bohaterów. W przypadku, kiedy i ja nie miałem już kim atakować, wystarczyło rozejrzeć się wokoło i znaleźć kilka wolnych pól gazowych gotowych do zajęcia. Jak pewnie zdążyłeś już zauważyć, pola te miały w sobie zakażonych, co oznacza, że nie zostały tknięte przez nikogo wcześniej do tej pory. To tylko podkreśla to, co mówiłem wcześniej. Jeżeli nie ty, to ktoś inny przeniesie się w inne miejsce w poszukiwaniu lepszego kąta do zbierania gazu. Od ciebie zależy decyzja, czy zrobisz to ty, czy sprawisz, że będzie musiał zrobić to kto inny. Zależy to od twojej mocy oraz liczby i jakości twoich bohaterów. Z biegiem czasu, kiedy odświeży się trzeci etap wybuchowych pól gazowych, zwanych przeze mnie szybkimi ze względu na ich charakterystykę, może się okazać, że tak jak wcześniej nie miałeś szans zebrać jednego czy kilku pól gazowych, tak teraz są one wolne. Właśnie dlatego, że gracze migrowali w inne miejsce w poszukiwaniu większej ilości szczęścia i łatwiejszych przeciwników. Dlatego jeśli cały czas masz pod górkę z punktacją w Azur Haste, proszę Cię, byś grał do końca. Walczysz o swoje punkty i o swoje medale oraz przyspieszenia badań. A każde kolejne przejęte pole gazowe przybliża Cię do kolejnego kamienia milowego w rankingu wydarzenia. Jeśli dobrze pamiętam, kolejne milestone'y dające w końcowym rozrachunku nagrody w postaci surowców i przyspieszeń badań
to 10 tysięcy, później 25 tysięcy, następnie 50, 75, 100 i 100 tysięcy jednostek gazu. Ale czy to możliwe, żeby gracz free-to-play zdobył ponad 150 tysięcy jednostek gazu? W dodatku siedząc tylko i wyłącznie na polach pierwszego poziomu? Jeżeli Cię to ciekawi, to obejrzyj film do końca, tak byś mógł wyrobić swoje zdanie na ten temat. Więc jeśli jest możliwość zebrania większej ilości pól gazowych w innym miejscu, zrób to. Pamiętaj, że gra daje Ci co jakiś czas darmowe zaawansowane przeniesienia. Nie wahaj się ich używać. Tak jak wspomniałem, to Twoja decyzja. Czy masz szansę walczyć w miejscu, gdzie jesteś, czy lepiej jest się przenieść. Tu nie ma miejsca na dumę. Nauczyłem się, że to gra matematyczna i jedyne, co może poprowadzić Cię do końcowego zwycięstwa, to chłodna kalkulacja. Więc jeśli ktoś systematycznie wyrzuca Cię z pola gazowego, to lepiej jest spróbować innego miejsca. I nigdy, przenigdy nie zapominaj o wyrzucanych z pól gazowych beczkach z gazem. To naprawdę może zmienić Twój wynik. Jeśli zapytasz mnie, dlaczego nie poszedłem atakować środkowego laboratorium, odpowiem, że atakować trzeba mieć czym. Przypomnij sobie o ustawionych talentach i o bohaterach, którym jedynym złotym generałem jest Medi. I o tym, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Gra nie przydziela wszystkich graczy równych na mapie. W takim razie walczyłbym z gołymi P5. Wyrażenie goła P5 czy goła P8 to moje określenie na gracza, który rozbudował kwaterę, ale oprócz niej nie ma nic do zaoferowania. Ani rozbudowanych badań, ani wysokich statystyk, ani bohaterów. Moja farma to taka goła P5. Jest plazma 5 poziomu, ale nic ponadto. Więc skoro bez statystyk i ze słabymi bohaterami miałbym tracić czas na próby dostania się do środka, to wolę skupić się na dograniu eventu do końca na polach pierwszego poziomu i przekroczeniu magicznej bariery 150 tysięcy jednostek gazu. Jak widzisz, da się uzyskać tyle gazu, ile jest potrzebne do ostatniego kamienia milowego w wydarzeniu. Czy warto grać Azur-Tan Haste? Zdecydowanie warto. Jest to krótki event, w którym możemy spróbować się w walce z innymi graczami. Niezależnie czy jesteś kwaterą poziomu 16, bo od 16 poziomu kwatery uzyskasz możliwość zarejestrowania się do tego wydarzenia, czy plazmą 10 poziomu. Każdy gracz ma szansę się sprawdzić w konfrontacji z graczami z innych państw. W dodatku bez ryzyka utraty własnych żołnierzy. A to chyba cieszy najbardziej. To już koniec dzisiejszego starcia Azur-Tan Haste grając na mojej farmie. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem z ustaleniem taktyki czy doszlifowaniu Twojej. Jeśli chciałbyś, abym wyjaśnił jakieś zagadnienie, wal śmiało w komentarzach. Byłbym zapomniał. Pytanie na początku brzmiało, czy free-to-play może dostać się do top 100 eventu. Jasne. Na dziś to tyle. Dzięki i cześć.